Cześć, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji, a ten materiał powstał przy współpracy z firmą Kontakt Simon. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować ściemniacz oświetlenia LEDowego Simon Go. Żeby dowiedzieć się więcej na temat tej serii sprzętu sterowanej zdalnie, wejdź na kontakt-simon.com.pl. Sterownik ten pozwala na sterowanie ściemnialnymi źródłami światła, klasycznie głosowo lub przez darmową aplikację Simon Go. Ściemniacz ten umożliwia ściemnianie z wielu miejsc za pomocą dodatkowego przycisku. W aplikacji możesz również utworzyć ulubiony poziom jasności, stworzyć własne harmonogramy lub ustawić powolne wygaszanie światła aż do całkowitego wyłączenia. Sterownik ten zasilany jest napięciem 230 V. A teraz pokażę Wam, jak go podłączyć. Więc mamy taką instalację. Do puszki łączeniowej przychodzi przewód zasilający oraz przewód idący na oświetlenie. Pamiętaj, że podłączamy ściemniacz pod żarówkę, pod źródło, które musi być koniecznie ściemniane. Podłączanie zaczynam od podłączenia przewodu ochronnego z przewodem ochronnym ze sobą. Mimo że w tym wypadku ten przewód ochronny nie jest wykorzystany, bo oprawa jest plastikowa, jednak gdyby była metalowa, to ten przewód ochronny byłby podłączony tutaj pod tę oprawę metalową. Następnie przystępuję do podłączenia ściemniacza. Pod zacisk z oznaczeniem L podłączę przewód fazowy. Pod zacisk z oznaczeniem taką falę i strzałkę, jest to wyjście ze ściemniacza, podłączę przewód, który idzie na oświetlenie, ten zasilający, który idzie na oświetlenie, i przewody neutralne, ten, który jest z rozdzielnicy i idący na oświetlenie, podłączę pod zaciski N. Czy tu, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ te zaciski są wspólne. Więc teraz podłączę przewody neutralne. Najpierw ten, który idzie z rozdzielnicy. Następnie neutralny, który idzie na nasze źródło, na oświetlenie. Przewód fazowy podłączam pod L i przewód na oświetlenie podłączam pod ten zacisk z tą falą i strzałeczką. I już mamy nasz ściemniacz podłączony. Teraz wystarczy go zamontować. Należy ściągnąć te klawisze. Montujemy go do puszki za pomocą śrubek. Oczywiście należy to jeszcze wypoziomować. Ja robię to na stole, więc nie mam takiej możliwości. I dokręcamy. Następnie zakładam ramkę. Zakładam te klawisze. I podam napięcie i sprawdzimy, czy wszystko działa. Oświetlenie możemy załączyć górną częścią klawisza, jak również wyłączyć, ale również możemy załączyć dolną częścią klawisza i dolną wyłączyć lub po prostu jedną częścią włączyć, a drugą wyłączyć. Po prostu każde kliknięcie zmienia stan załączenia. Po załączeniu, żeby zmienić natężenie oświetlenia, przytrzymujemy przycisk lub możemy sobie pojedynczo klikać i wtedy nam się oświetlenie będzie rozjaśniało lub ściemniało, w zależności, w którą stronę będziemy zmieniali te wartości. Dodatkowo sterownik ten ma zaprogramowaną funkcję pod tymi dwoma klawiszami, a mianowicie dłuższe przytrzymanie dolnego klawisza powoduje załączenie oświetlenia na 30%, natomiast dłuższe przytrzymanie górnego klawisza załączenie oświetlenia na 70% wartości. Więc sterowanie za pomocą tego ściemniacza działa nam prawidłowo. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak ściemniać za pomocą telefonu, za pomocą aplikacji zdalnie, ponieważ ten ściemniacz możemy obsługiwać też zdalnie z telefonu. Należy najpierw pobrać aplikację Simon Go ze sklepu Play lub App Store, zainstalować ją i najlepiej od razu utworzyć konto i zalogować się do konta. Następnie, aby połączyć się ze sterownikiem, wyłączamy najpierw dane komórkowe, przechodzimy do sieci Wi-Fi. W sieciach Wi-Fi odszukujemy nasz sterownik, to Simon Go Dimer, klikamy w niego, aby się połączyć i otwieramy aplikację Simon Go
i w tym momencie po kliknięciu jednorazowy dostęp możemy już sterować oświetleniem. Możemy ustawić sobie odpowiednią jasność. Mamy też skróty klawiszowe, 75% wartości jasności, 50, 25, 100, czy też możemy włączyć i wyłączyć. Teraz wracamy do bezpośredniego połączenia i zamiast klikać jednorazowy dostęp, klikamy dodaj urządzenie do konta. Wyskoczył nam komunikat dodaj urządzenie do swojej sieci Wi-Fi. Klikamy i urządzenie przenosi nas do ustawienia połączenia. Tutaj należy skonfigurować sterownik z siecią Wi-Fi. Należy wybrać nazwę swojego domowego routera, jednak pamiętaj o tym, że urządzenia działają na 2,4 GHz. Następnie należy podać hasło do swojej sieci Wi-Fi. Klikamy połącz i w tym momencie następuje dodanie naszego sterownika do routera. W miejscu statusu połączenia widzimy, że sterownik jest już połączony. Wyświetla się również lokalny adres IP, który został nadany automatycznie. Urządzenie jest dodane do aplikacji i od teraz możesz sterować sterownikiem będąc w domu lub poza nim. Mam nadzieję, że z tym wideo bez żadnego problemu zrobisz podłączenie, a ja zachęcam Cię do subskrybowania kanału oraz zapraszam Cię na kolejne nasze wideo. Cześć!